Polam. Witamy po przerwie na kolejnej konferencji, tym razem na PC Gaming Show. Uprzedziłeś mnie. Tak, jesteśmy na PC Gaming Show, a właściwie jesteśmy przed PC Gaming Show, bo jest przed stream, przed pokaz, coś takiego można powiedzieć. Pokazujemy Tak, gry, pokazują gry, które już znamy. tak, które mają wyjść niedługo stosunkowo, nie? Jak to było? Ta gra ma wyjść w czerwcu. Tak to teraz pokazują. Bo mamy w podsumowaniu najważniejszych premier miesiąca, to ta gra była tam. Była? Okej. To mi się wydaje. Takie luźne podejście do survivalu. A, takie, no pamiętam, relaksujący survival. Tak, relaksująca postapokalipsa, nie? I'm future, tak. Cozy, jak to określili? No, dokładnie. Więc spoko, nie? Potem, no, ten pokaz raczej nie pobije pokazu Microsoftu, nie ma szans. Bo ten to był top. Top pokaz to był. Pokaz Microsoftu był top. Ale może tutaj też będą parę fajnych. Z tego co się orientujemy, to już wspomnieliśmy chyba wcześniej, ma się pojawić gameplay z Frostpunka. Frostpunk 2 pojawić, więc to tyle wiemy, tak? Na pewno. No, jestem też ciekaw w sumie tego, jak to wyszło. Mam Frostpunka 1, ale jeszcze nie grałem. Nie grałeś jeszcze? Ja grałem wyobraź sobie, za pierwszym razem mi się udało przetrwać. Uratować miasto. Tak? No, dziwne. Ale mi się udało, miał farta trochę chyba. Albo farta za długo, albo za długo oglądałem jak inni grają i wiedziałem co robić. No ja raczej szukam innych gier, to wiesz, mam inne gusta niż ty, ale mam zamiar kiedyś ją sprawdzić, bo podoba mi się ta postapokalipsa mroźna i to, że możesz tam robić wybory fabularne, takie no powiedzmy fabularne, ciężkie wybory, trochę jak w tej poprzedniej grze, This World of Mine. A tam jak ten było, no. Faktycznie, no nie? No, ciekawe. Ciekawe jaki będzie drugi Frostpunk w sumie. Jestem, wiesz, trochę pewnie tam podmieniali jakiś coś tam na pewno musieli. Myślę, że raczej będzie to po jakiejś części bezpieczny sequel, no bo wiesz, fani chcą gry podobnej. No zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Tutaj pokazują takie fajne gry, trzeba przyznać. To mi się podoba nawet. No, top-down shooter. Fajny. Bullet-hellowy lekko. Pixel arcie. Jeszcze latasz sobie. A to widziałem tą grę też gdzieś. No bo to jeszcze nie miałem pokazu, nie? Pokazują gry, które już zapowiedziane już w większości przypadków, chociaż no jeszcze nie wyszły. No, to niedługo ma wyjść. A najwyraźniej zapowiedziane wcześniej były, więc... O, to jest przecież ten Punch Club 2. Chyba. Na Future Game Show ujawnione? Czy po Summer Game Fest? Po Summer Game Festie chyba było od razu. Tak mi się wydaje. Wiesz, tam był też ten indykowy pokaz taki po Summer Game Fest i nie wiem, czy na tym było, na tym indykowym chyba. Aha, było. Czy nie na Future Game Show, okej. Nie pamiętam już. Future Game Show to Devolver Digital, nie? Tak? Nie. Future Game Show to było... Który to był Future Game Show? No to, które ustaliliśmy jako lepsze od Summer Game Fest Opening Night. A, to Indie. Nie, to były też większe gry. Wszystko mi się miesza już. No mylą ci się już, mylą. No nieźle. Już tego sporo było. No wiem, że są dwie konferencje, które są tak jakby powiązane ze sobą, bo za wszystkim stoi tak jakby jedna firma, nie? Najwyżej, wiesz, bo to są oczywiście szczebla tych firm, oddziały i tak dalej. Jest jedna główna firma, która posiada i Future Game Show i PC Gaming Show. Aha. PC Gaming Show. No to mam nadzieję, że tutaj zostawili parę dobrych rzeczy. Oby. To było jakieś fajne gry. Czy coś tam jeszcze jest do pokazania, nie?
No Future Game Show, jeśli nie pamiętasz, to wciąż to tam był Spider-Man jako prowadzący. A tak, no tak. A faktycznie, oglądaliśmy. No było, Osobny było. stream od tego mamy. Okej, racja. Racja. Coś tam jest. A sprawdzę. Serio mamy? Tarek nasz. Na żywo. Mamy, faktycznie jest. O rany. Ja tu jestem. No dobra, faktycznie masz rację. Jak zapominam, że nie pamiętam co nadawaliśmy, a co nie. Nieźle, dobrze to o mnie świadczy. Omówmy coś z poprzedniej konferencji, bo dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk 2077 Phantom Liberty będzie ulepszać całą grę, podstawkę również. Tak, I przy okazji zwiększy się. wymagania sprzętowe. Spodziewaliśmy się, że będzie ulepszał całą grę, tak? Znaczy mieć taką nadzieję w sumie. Mieliśmy nadzieję, tak. Wydawało się takie, no że wypadałoby, że to taka gra, to nie jest tylko datek, że dodaje nowy teren, ale że ogólnie wzmacnia, ulepsza całą rozgrywkę, tylko to znamy, więc de facto można przejść grę jeszcze raz, nie? Jeszcze takim większym featurem jest na przykład walka z pojazdów, nie? Która była tam reklamowana, ale tak naprawdę była tylko jednej misji w podstawce, a teraz będzie normalnie można sobie strzelać z samochodu i będą również samochody, które będą miały na wyposażeniu działka różne czy coś To tam. nieźle. I znamy cenę 99 zł. Tak, na polski, na polski. Na kogo No fajnie, podobnie jak z podstawką Cyberpunka, też w Polsce była tańsza. No i teraz można wziąć Cyberpunka za 99 zł, to standardowa cena to jest chyba, mi się wydaje. Nie, Cyberpunk 99,50 kosztuje na wyprzedaży. 50? No dobra. No to już standardowej cenie mówię, nie? Standardowa to jest Standardowa, no to jest 199 wciąż. 199. No tak, a na promocji jest 99,50, to ja pamiętam. 99, no. I można za 99 zł wyrwać. Czyli teraz będzie można za 200 dostać podstawkę plus dodatek, jeśli ktoś się postara. Dokładnie, dokładnie. Chociaż możliwe, że cały projekt teraz... Nie no, myślę, że teraz może być niedługo na wyprzedaży po tym pokazie. Cyberpunk, no, to się nie zdziwił. Chyba on będzie przy premierze dodatku. Żeby każdy nie starał się tylko wziął. Brać. Grać i grać. No, jednak wolę to rozpoczęcie od trailera, wiesz? Że zaczynamy pokaz trailerem, nie? Tak jak zrobili i Sony zrobiło i Microsoft zrobiło, tak, nie? No Sony praktycznie nie miał w ogóle gadania, tylko po trailerze. No, mieli, to znaczy... Szef Sony się wypadał, nie? A, był faktycznie, i tylko na początek i na koniec chyba i tyle. No, a tutaj na Microsoftie zaczęło od 3 trailerów, no dzień dobry i dopiero potem, nie wiem, pani prezes jakaś chyba, bo nie pamiętam dokładnie, nie wiem czy, nie pamiętam jaki jest podpis. Nie, jakaś ten szycha, która wkładała się. Pewnie od community jakaś. No, jakaś szycha, nie? Ale był też szef oczywiście, Był szef, Phil no. Spencer. I A dobrze. widzę, że prowadzący tutaj na PC Gaming Show są ci sami co roku. No, ci tak. To pokażę te gry. Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. To, A majestic horse. jak końcu chyba czy... Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Jeszcze trochę chcą z humorem też poprowadzić. Bardzo śmieszne, gameplay. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... Okej, to fajne było na... I teraz się zaczyna. Dobra, tu ciekawe co będzie. No jakiś gameplay, rzućcie teraz jakimś gameplayem takim, wiecie, żeby nie było. Oh, hello there everyone and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I
am standing with you on the bleeding edge of innovation. Aha. I've revolutionized how this show is made. Production crew, ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. Oh. I am Frank AI, a virtual Wiesz co, co-host ty, based on sztucznej professional inteligencji. gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, Pax Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? Huh. You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First jedziemy. up, from 11-bit Studios, Wreszcie. we return to an icy apocalypse in Na początek. Cyberpunk. Tak, najlepszy na początek. Spotkaliśmy z grubej rury, czyli mieliśmy rację, czyli potwierdziło się. Ambition. Do you hear it? Oczywiście, że nie będzie gameplayu. It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Direction. And sacrifice. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. It's them who knock and open the door to hell. Okay, Będzie cieplej niż w jedynce. No to wygląda. Wszędzie kraje Mołotowa, wszędzie, wszystko się pali, na pewno Co, na gameplayu nie będzie? nie będzie gameplayu, chyba na to wygląda. Zobaczymy, może jeszcze pokażą, ale wątpię. No to nie pokazali nic więcej, come on. Wiemy, że w 2024 będzie. Wiemy ciągle, że wiem, że Diesel będzie ten. No się dowiedzieliśmy odrobinę. Ale tylko się nic. No Tear Down. Tear Down już gra, która jest nie od dawna. Już została zapowiedziana na PlayStation i teraz... A ten Creative Mode też był zapowiedziany już. Creative Mode. Chyba no właśnie, na PlayStation wtedy też poruszyli tą kwestię. Że będzie Creative Mode. Ja wiem, co ludzie będą robić z tym Creative Modem. Dodaję tutaj coś z Minecraft, będą ludzie budować i chwalić w internecie, co to zrobili. Możliwe. Wtedy byś mógł zniszczyć. No, w taki sposób na przykład. No ciekawy feature, ale... ale tylko feature, no tego która już nie. Może nieźle. robić Jim. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this, so I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. Road to Vostok. O, Road to Vostok. To ciekawa gra. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed? Ion Lands to chyba ci Open your eyes. od tego
tej taksówki w mieście. Cyberpunkowy, Wow. no. Tylko jak się tak nazywała? Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, it's time to come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city. The street food smells drift through your windows and make your head swim. U. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's explore. Novalis is a city in the clouds. But you No can't właśnie, rainbow coś tam- without a little rain. Cloudpunk się nazywała ta gra. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. Żeby dodali jakieś więcej chodzenia po Soak up the atmosphere. mieście. And don't worry Ale too to much nie- about the zupełnie nowa gra. on the loose. No, zobaczymy. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can A zaraz, ta gra była już chyba zapowiedziana. Była, no. Mieliśmy prowadzić biznes z tym. Business partners, friends, Tylko rivals, enemies. więcej pokazują teraz, niż się można było spodziewać po zapowiedzi, nie? Fajnie, fajny klimat, grafika też całkiem udana. Ustylizowana to zawsze dobrze wygląda, prawie zawsze. Welcome to Nivalis. Cloudpunka muszę w końcu ograć. Tyle gier, które musimy ograć, wiesz jak to jest. Wiesz jakie jest życie, nie? Princess, the Zatopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zatopan warship in the system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Units online. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zatopan fighter. More ships jumping in. Scramble fighters. No dobra. Leader engaging enemy forces. Taking heavy loss. They're coming on deck. Combat division. Handle czyli those orders. po prostu bronimy naszego statku. Jump light in Jakaś gra o rozglądaniu. 4, 3, too many of them. 2, 1. Not today, Voltan. Jump Light Odyssey. I demona do grania, nieźle. O, jest ten wspomniany Road to Vostok. Ciekawie zrobił chłopak. Ciągle pracuje sam, ciekawe. Ja myślę, że tam wiesz, jakiś outsourcing, jakieś asety kupuje, nie? No, teraz to już wiesz, jak się zrobiło głośno tej grze, to lepiej. O, tego nie było w demie. Nice. O, i przeciwnicy są też. Znaczy, ja już dawno nie ogarnąłem, co tam było, ale nie wiem, czy byli przeciwnicy myślący dotąd, czy tylko kukiełki. Takie bardziej kukłe. Okej, przypomina Stalkera, nie? No Trochę. bardzo, że wojny z Stalkera są, to jest jawna inspiracja, nie wspominał o tym będziesz. Chyba nawet. Jaki duży detal do O, widzę, broni, że może obsługi. być headshot w naszą stronę. Masakra. Jeszcze będzie inny demon. Następny. To było za wcześnie. Może nawet sprawdzę. Może to być ciekawa gra, ciekawa jak się skończy. To może być dobra gra. Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2 Starwood Vector. Failure to keep watching will To co zapowiadają gry, O. które będą zapowiedziane? Citizen, Sleeper. tamto, no, druga część. No. Szybko w sumie, chyba. Nie pamiętam kiedy szedł pierwszy Citizen Sleeper. Chyba w poprzednim roku. Nie grałem jeszcze. Kolejna gra, w którą nie grałem jeszcze. Takich gier będzie coraz więcej. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2 Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next, next, next. Concept 3 Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's To bym artful, zagrał. but To było a little ciekawe. problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol?
I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. Dobra. Jest world premiere. Jest. Autentyczne te klimaty. No tak, w końcu powiedział, nie? Jako był wstęp do tego, nie? Mhm. Ci, którzy chcą zepsuć święta, zasługują na karę. Okej. Nie no, Metroidvania. Jaki pomysł? Ich ostatnio sporo, No, sporo jest. ale Grynek odżył, można powiedzieć. Wrócił do nas. Podwójną siłą. Jest mapa. Świąteczny klimat. Ciekawe, czy na święta wyjdzie ta gra. a ja dotąd nie przeszedłem Hollow Knighta, którego mam już od kilku lat. Nawet nie odpaliłem go. O rany. No ja też nie. Tak dużo gier, tak mało czasu. Zawsze Ebenezer. prawda. Ebenezer and the Invisible World. A, to ten z opowieści wigilijnej, nie? Ebenezer Scrooge. No, zresztą tak, no to wygląda. Nieźle. Czy to jest to było coś tam Haven, Battle Haven? Chyba tak. Z tych gier, których nie wiem co myśleć. Warhaven chyba. Warhaven, o, jeszcze lepiej. 11 na 16 multiplayer. Nie wiem co myślisz o niej, naprawdę. No, dopiero zobaczymy jak będzie ogrywana, bo tak to... To może być ciekawa Coraz gra więcej tych. i no, ciekawa gra i jednocześnie może być słaba. To jest dwie opcje tylko są, ale będzie bardzo słaba, albo będzie hit. Ciekawe kiedy dojdzie do przesytu gier multiplayer w końcu, bo wiesz, nie da się. Nie da się utrzymać graczy, jeśli jest za dużo tych gier, tak mi się wydaje, nie? No bo muszą coś wybrać gracze, nie? Wolą grać. Warhaven, no. Na razie nie ma problemu z tym, więc spokojnie. A to co? Command Conquer jakiś? Oż ty w mordę. Coś naśladującego koło. Tak, jak to nawet bym powiedział. Duchowy spadkobierca, tak się tu mówi, nie? Jak jej nie chce stworzyć nowego, No no to to proszę dokładnie. bardzo. Kolejną markę zabił jak SimCity, nie? Więc jak ktoś nie mógł doczekać, nie? Albo chciałby takiego alerta jak dwójka, to dostaje. Dorf. Dorf ETS. Nie no, wygląda nieźle, nie? W starym stylu, szkolnym. Phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dorf isn't just about strategic balance of resource Nie wiem, czy bym w stanie tak długo utrzymać uśmiech. No już sztuczny inteligencją jest przecież. Nie? That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven?
Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me, free me. Co my tu mamy? Czyli sulfur, czyli siarka. Tak. Czyżby roguelike? Albo i nie. Ale bym się dziwił. No tak duży ekwipunek w roguelike'u? Czemu nie? Na pewno takie FPS, nie typową grafiką, nie? No. I tam była też jazda samochodem, więc możliwe, że to nie jest roguelike jednak. Tylko po prostu... O, 666, okej, dzwoni do piekła. Nie zbierać ekwipunek, który może się psuć. Nieźle. Czekaj innego buta gością. Okej, czyli nieźle. Chyba nie było w żadnej grze jeszcze, że miałeś do wyboru dwa różne buty do założenia. Zależy, w którym jakiej grze, nie? Jak pomyślę. W sumie może. Ale ciekawe, nie? Wygląda... Ciekawe podejście takie do FPS, nie? Z tą grafiką. Mi się podoba. Coś nowego. Ciekawego. No, potem trzeba sprawdzić, jaki to jest gatunek. Czyżby kolejny... Open Survival. Ale showkeeping. Okej, to troszkę się różni jednak. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Welcome to Okazał village. Who sent you? You will regret working for the outlaws. Brzmi i wygląda jak japońska gra. Trochę tak. Blazers. Ciekawe. Can't you feel the love in the air? Nie czuję. O, coś co? Chyba było. Told her to calm down. I freaking told her. What are you gonna do? To było. Breaking news. To było na tym. Serious infection Na... continues to spread across the globe. O rany. Survival ten. Horror Date Sim. Your smile. Your warmth. Pamiętasz? Było ten? A nie, było chyba We can faktycznie. do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. Na Future Game Show chyba to było. Now might make the wall fall on top of us. But I can No nie jestem właśnie pewien. Znaczy grę na pewno pamiętam, ale pamiętam skąd. We're all going to die. To mogę powiedzieć na pewno. Wait for me. No nie, wygląda fajnie. Japońskie też. Raczej, bo aż tak dobrze zagraniczne studia nie potrafią Nie podrabiać wiadomo, stylu. nie wiadomo. Eternite. Okej, poznaję tą filmę, co to jest na dole. Faktycznie było gdzieś. Było. Mówię ci.
You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. PAX Day. A, za kulisami będzie. Okej. Ten board. Gameplay mi się pokazali, a nie. Jakby tutaj wasze staranie, że się pokazać za kulisami i tak dalej w ogóle, o. No twarz dyrektora, ale... It's an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost. Okej, zapowiada się nieźle. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real-world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real-world magical properties of plants. No dobra. No spoko. I'm Solkaro. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home. And from that home, you will go to explore the world. So with the lore, we have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to like find and examine things. Jest to różnie od tych, kiedy są te mroczne ujęcia takie z pierwszej osoby jakby. To wygląda zupełnie inaczej niż wygląda teraz tutaj. You will be able to play when the game launches is we're calling it Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France. Wygląda fajnie. No spoko, takie ten, z budowaniem sobie dopamiętam, tak? Ale też eksploracją świata. No, zobaczymy co z tego się urodzi ostatecznie. MMO, okej. Okej, przestali się interesować, tak? You will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go onto a like dungeon raid from the very beginning of like you starting the journey in the game, should you find people who actually help you to do that. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players as well still depend on each other. Where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest. And even the PvP players, they will be able to produce items that are only available for the PvP, but they will depend on the other players as well. No moje zainteresowanie właśnie spadło do zera. No, chyba, że będzie się dało grać w pojedynkę, to może wtedy. Inspired by real world folklore.
Wszystko zrobisz samemu? Zetniesz cały las? Oczywiście wszystkie podziemia? The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people, during those times, this is reality. This is real. Ghosts are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of of the past. Dużo gadaniny. And the deeper you go, the more mysterious and strange it becomes. Nie przekonuje mnie. Koniec. If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. O, mamy Mario Kart na PC. World Premiere. No i to lubię. Czy my jesteśmy zapowiedzi jakiegoś takiego Mario Karta na PC niedawno? Może coś innego? Był taki Mario Kart kiedyś, Toon Cars chyba się nazywał. No widzisz. 10 graczy. Mamo, czy możemy mieć ten Mario Karta? Mamy Mario Karta w domu. Mario Kart w domu, tak? A, playtesty. Stampede. To był Battle Royale? Czy było coś? Tak. Muszę Battle Royale do tego mać. Racing Royale, dobra. Pięknie. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have an alpha on the horizon. Okay. Frankie, I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. Being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be a they're fun producing build. some troubling DPS simulation. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. If that Ziri could see this now. Wreszcie gameplay, bo tamten co pokazali tam wcześniej. To tak krótki bardzo. Gra wygląda lepiej, na pewno. Ale nie chcę mi nagle powiedzieć, że to będzie z przebiegania przez hordy wrogów, dosłownie pokonywania ich za pomocą, nie wiem, pierdnięcia. Nagle będziemy się zajmować jako z pojedynczymi przeciwnikami, no. Tak chyba nie zrobię nagle, nie? Nie, jest tak samo krótki jak tamten. Patrz jak ale nowy. Nowy. Nowy na pewno. Patrz jak Silent tam się... To jest taki hack and slash, który celuje w masę bardziej. Nie? Jak przybiegasz tam dosłownie tysiącami ich to kładziesz. Okej. Nie? Więc to nic złego oczywiście, no ale to nagle jakby... Nie wiem. A znowu o dinozaurach ta gra?
the lead developer of the new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. Oh wow. We were always inspired by mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. Ale czemu mam zabijać biedne dinozaury? Przecież one są na wymarciu. Albo czerwone. Ty jesteś na wymarciu też. Jak cię zeżrą. Use a mix of photoscanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. O, błotne kraby. There are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any reward reference. Nie no, oczywiście żartuję, fajnie to wygląda. Soviet improvise. Strzelanka z dinozaurami. Tylko żeby to środowisko było jakoś... Nie, w tym roku to są bardziej tacy człowiekokształtni. Reptilianie, że tak powiem. To też było. An epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, Było, nie? Nie wiem. No innych... Z innymi graczami? Alone? Together? No samemu, z graczami innymi. Takie no ten. Polecam. You'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape. And solve every puzzle you find. Lubię gry logiczne takie. Czy to jest gra logiczna, w której możemy grać z innymi graczami? No ale chyba też pojedynkę można. Revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer is always in sight. No dobra, gra logiczna, spoko, zawsze chętnie. Ten komponent multiplayerowy zupełnie niepotrzebny chyba? No ale jest. only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed nights. Jest też jako jednoosobowa na Steamie, ta gra poprzednia. No dobrze, przynajmniej tyle. O, znowu Lords of the Fallen. O. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Venturing in dungeons? Any idiot could do that. But managing an evil dungeon? Now we're talking elite. The dungeon O, coś dla ciebie. is feared throughout the lands of Fang. It's an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new To było o zarządzaniu lochami, nie? No, z lochami, tak dałem przecież. Zawsze chętnie. I na Hellbook, czy jak to się nazywało, też usłyszałem, czyżby spin-off albo dodatkowy tryb gry? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated.
To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang! Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off! But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. Dungeon Master, pięknie. A, na Hellblade No, do mówiłem. tego ten. No, Do tego ten spin-off. styl. Okej, no rozumiem. To spoko, podoba mi się koncepcja. Nie, jak nie możemy doczekać się Dungeon Keepera, to tak zrobić World samemu. Premiere. パブロ、あなたのことはしっかりと見てるわよ。To już na pewno jest japońska gra. 何せあpo な czym たには wnosisz? この世界を変えてしまうような特別な Nie 力 wiem, が tak あるの szczerze. だから私に協力しなさい。あなたの Baburo. 才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。 Maria ci legend. Maruyachi. Lady Death. Desu. Hasombura. Dobra, już. Ludzie. Dosłownie, ile to było? 3 sekundy gameplayu? Ciekawe, co za tych grę wygląda na platformówka, bo na Metroidvania. No. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight slash dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I Dodała się understand, tutaj. Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10, So, the latest Hello, software I version. am Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar O, to Realms of ciekawe. Ruin, while I do some strategizing of my own. Dakota? War Start Hammer. recording things. I'll just tell you when to stop. Just Zobaczymy, To jakie to... RTS, nie? Tak, to jest Tam RTS. RTS czy RTS? RTS po prostu, nie? Tylko co ciekawe jaki, nie? W sensie dlatego po pierwszych screenach może wyskoczyć, że to jest RTS zdobywanie baz, nie? I też zgromadzeniem surowców, a nie tylko nie budowaniem bazy, tak jak klasycznie RTS-ach. Chyba. No, zdobywaniem tych punktów na mapie. Sigma, give me strength! Think it's time for a fight, boys! Protect the bastion! We need the loot! Let's flash to a corpse! They always come! Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get him! Dobra, ale przedstawienie na razie tylko 2 strony konfliktu. RTS z zdobywaniem przestrzeni na mapie. Okej. Jak Company of Heroes, tylko... O, premiera kolejna. Fajnie, fajnie. Zawsze chętnie. Dawaj te premiery tutaj. Wake up, sleeper.
A, Citizen Sleeper 2. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal. Dużo mają tam obywateli i śpiochów. Risking it all to try and break our contract to end your dependence. Chyba, że to ten sam bohater z jedynki. Podałby zagrać wreszcie, nie? In a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. Co? I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Nie, możliwe, że tutaj jest trochę spoilerów z pierwszej części. To bardzo niedobrze. Ale raczej zapomnę. Do czasu ogrania pierwszej części. This is just the beginning, Sleeper. No dobra, no dobra. Co ten śpioch się wpakował? Rzeczy samej. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Spire Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critter Cove. Miasma Chronicles wyszło w maju. Wyszło. A nie w poprzednim miesiącu? W poprzednim miesiącu był maj. No tak. O matko. Z pawarką normalnie tę łódkę bierze. Pewnie będziemy budować coraz lepsze statki, żeby się dostać z wyspy. I testować je. Na młodzie. Może bardziej to. Wanna płynie, proszę cię. No. Chyba... Takich gier się ostatnio też sporo widzi, nie? No. Znaczy jednak budujemy coraz lepsze te statki, najwyraźniej. Wiemy różne rzeczy. Szybko, o widzisz, elegancko. Powiedziałbym do symulator farmy, ale nie ma zupełnie farmerstwa. Tam byli inni ludzie, czy nie? To były zwierzaki. O, jeszcze można łowić. Ale wygląda na fajną mieszankę różnych tych mechanik, nie? No. Jeszcze pod wodą, jak najwyraźniej będzie sporo do roboty. Ciekawe. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%.
But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered A, stryżek w nos. boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI, Sprawdzanie faktów przez Hidden Door have developed AI. a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious. O nie, znowu będzie ten za kulisami. Najwyraźniej. Możemy zobaczyć, kto robi te gry. Brooklyn. Taneczne. Znaczy, bo ucieczka do Finlandii. Rok temu PC Gaming Show trwał 2 godziny i 8 minut. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. W takim tempie to się nie You create your dziwię. characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts Czyli to tutaj. you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, No, the tutaj game master, już tą you can go on any adventure AI you want and you can do anything. platają mocno rozgrywkę. The system No. and the story will To będzie nie wiadomo do based końca. on your choices. Byłeś własną przygodę? At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, Zapowiada się ciekawie. which you can think of as more relationship-based gameplay in no. addition to sort of your standard action-based gameplay. Niestety nie ma szans raczej na polski język. Nie, raczej nie sądzę. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully Brzmi ambitnie. plot of the entire Bardzo. world in a way that was never pre-written. Będzie pierwsza gra, która sztuczną inteligencję tak na poważnie użyje? To część rozgrywki? No także możesz, wiesz, wpisywać słowa i budować sobie jakieś własne historie mocno na to. No, ciekawe. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. No, to było krócej trochę niż tamto, na szczęście. Ambitny projekt. No nie, jednak są jakieś ograniczenia w takim razie. Chyba. Czyli że wpisujesz słowo, ale jakieś sugestie ci są podawane, co mógłbyś zrobić. No ciekawe, jak dużo, wiesz... Jak dużo... Czy tak naprawdę na każde słowo to będzie reagować?
No, sporo tego. No dobrze, no. Powiedziałem, że teraz mają, nie? Więc że teraz mają tylko czarnoksiężnika z krainy Ons i wiele ma dojść, tak? Ile tego dojdzie dokładnie, to nie wiadomo. Ile to planują? Planują, to co pokazali, planują więcej, Gra nie? będzie podatna na ulepszenia mocno. Prawda. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. O, nieźle. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Battle Passy, wszędzie Battle Passy. Tego to się śmieją, fajnie. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a battle pass reward? Show points, okay. Are we close to unlocking that? Killzor 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay. No co, przynajmniej tak zabawnie to prowadzą. For now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Here's your first look at Dread Pilots. Okej. World nie. Światowa premiera. Co my tu mamy? Klej to ci od Don't Starve, jeśli się nie mylę. Tak, powiedział to. Tak? Okej. Tego nie słuchać w ogóle. I powiedział się Dungeon Crawler. Więc... Chwila, chyba wydaje mi się, że to już gdzieś pokazywane było, tylko po prostu bez gameplayu. No jak World Premiere przecież. No wiesz, może być World Premiere gameplayu. Okej. Ale nie, może się mylę. Żeby była gra trochę w stylu... Jak to się nazywało? Above the Skies? Pamiętam, ale chyba jednak to zupełnie inna gra. Jak latamy tym statkiem po jakichś tych... Bo pamiętasz, było takie... Było takie... takie... w chmurach wtedy, tak? Pamiętam to, no. No jedno i jedno było na morzu. Pamiętam. Najpierw było na morzu, a potem właśnie w chmurach. No, Miasma Chronicle to akurat gdzieś tam. O. Może reklamy po prostu, ewentualnie... Zatek? Miesiąc temu. Nie, za szybko chyba. No to miesiącu wyszło pierwsza gra. Czyli po prostu reklama. No póki co gra ma na Steamie, z tego co wiedziałem, nieco ponad 70%, więc jest na pewno warto ogrania. Mhm. Wydaje się być spoko całkiem, nie? No fajny klimat. Taktyczny RPG, czyli raczej taktyczny, gra taktyczna. Znaczy no właśnie RPG jest trochę w tym tutaj w mniejszości, że tak powiem, bardziej właśnie się taktyka liczy. Podobnie jak zresztą w Mutant Year Zero. Bardziej się liczy RPGowość niż Mutant Zero. Zero. To było... No tak, ale mimo wszystko jest wciąż mały ten w porównaniu z grami taktycznymi RPG. Okej. Thank you, text generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, Undead Inc. zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at
Jesus, ona chce mieć skurcz twarzy, czy co? Śmiecha się come on, tylko jak jest sport premiat, to tego śmiać. Tak minę smutno. Nic, mamy grę o zarządzaniu tą korporacją, która tworzy śmiertelnośne wirusy. It's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Coleman. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, Director. Tell your men ETA 5 minutes. Zjeżdżasz winą na najniższe piętro. Czyżby... Rogalik? Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second. No. Jest. Ola Boga. Czego się... Tak się... Tak to... Nie zadzieraj z biznesmenem. Na to wygląda. And an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Masakra. Mrocznie, ale na Ale czasie. nie pokazali gameplayu. Nie pokazali niestety. Ale tak jak na początku wydawało się, może zarządzamy tą firmą, a teraz to chyba raczej będzie jakaś gra No akcji. i jest raczej coś w stylu rogalika, coś czuję, nie? Zjeżdżasz na niższy poziom, wracasz na górę i tak dalej. Możliwe. O, jeszcze jedna premiera. To już na pewno Galik jest. Okej, jednak się zdziwisz. Tak? Okej, to się zdziwię. Jest to strategiczna gra również, też przygodówka, budowanie miasta, mapy. Tak, przez Rogalik, patrz, od razu no może nie wiem przez Rogalik, na pewno jest platforma gra akcji, come on. Aha, Undead Inc. jest tą. Okej. No rozbudowana gra się wydaje, ten Undead Inc. Mamy tutaj coś w stylu Fallout tego, no, mobilnego, co tam mieliśmy. Spoko. A to? Alma? A, Space Opera Metroidvania, czy Metroidvania to jest? I dobrze, że nie rogalik. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named confidential, game trailer 44, codename Omicron Delta November, underscore final, parenthesis, final and parenthesis 2.0, underscore revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. Dokładnie. Kontrola jest najwyższą formą zaufania. No, brzmi jak roszczenia. Czyli gra muzyczna. O. O? A, to ten. A, jak to ten. Niepowstrzymane czy niezwyciężone? Niezwyciężone. Niezwyciężone.
O, to ten. Zresztą dobrze gra się szykuje, nie? Tak, tak, oczywiście, że tak. Ona super, chodzenia co prawda, ale na swoich fanów taki gatunek. Taki retro styl. Retrofuturyzm? No właśnie, retrofuturyzm. Na podstawie Lema czego chcieć więcej. Mhm. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strong species. Humans. So, there was life here before. Everything that happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save you. To wygląda świetnie, to symulator chodzenia, jak dobrze pamiętam, to ma całkiem spore wymagania. Czy to będzie symulator chodzenia tak w pełni, to nie wiem, bo wydaje mi się, że mogą być tu jakieś cięższe zagadki. No co pokonałem dopiero. Not everything everywhere. Puszczę. Coming up, W tym roku we'll see być, a okej, big crossover fajnie. that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced. Nie, pokażę teraz tę grę o budowie parku poważnie. For you, our prizes are so much easier to win. Chcę bawić w tym miesiącu? Park Beyond? Tak, pokażę, okej. Thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations. Będziemy mogli zbudować taką atrakcję. Ciekawe, czy będziemy zbudować taką atrakcję, taką kolejkę, albo taką zjeżdżalnię. Taką, wiesz, nie wiem, łamę z kręgosłupów na przykład, nie? Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality. Empowered to achieve the impossible. Jak w pewnym momencie tam przekraczam na 5 gier czy coś. Wygomiot, o. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter. Prezentuje się nieźle. Przypomina mi Planet Zoo. Go beyond the fun. I może inna firma. Inne to zrobiło zupełnie. To mi przypomina na przykład to, że grupuje tych odwiedzających w takie grupy. One jakby nie są pojedynczymi osobami, tylko grupy takie stworzy się. Tam łażą razem. PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, To miesiąc wychodzi, nie? Tak, tak. on the screen. To jest odpowiedzi nawet u nas. Jak ktoś nie oglądał jeszcze, to powinien zobaczyć najważniejsze premiery czerwca. Pajzo. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. Znaczy teraz karcianka. A legendary fighter of Nie, peerless pudło. strength and skill. A cunning rogue full of deadly surprises. Kolejna gra z tych survivalów, tak? Odwróconych Hellblood. Bullet Helli. Nie wiem, czy odwróconych, bo oni do nas nie strzelają. No, my strzelamy do nich. Tak, a w Bullet Hellach też strzelasz. A nie, faktycznie, w Bullet Hellach, sorry. Strzelają do nas. No, tak. właśnie. Ale my też mamy możliwość w Bullet Hellach strzelać często. Często tak, ale wiesz. Teraz to my jesteśmy Bullet Hellem, nie? To jest taki... Moment, to jest Pathfinder? Gallowspire Survivors? Okej. Że to, wiesz... Martę, tak? No Martę, Pathfinder, okej. To niekoniecznie jest powiązane z grami tymi RPG, bo... Nie, jak nie jest.
marka ta sama, nie? Więc to samo uniwersum. Od w ten sposób to tak. O, biedyka. Bijatyka. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. Okej, 2 na 2. A jest kampania jakaś? Nie wiadomo. Down, but not out. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide. Lokalne zawsze na propsie. Oczywiście. Jak na razie tylko 4 postacie. Determine the fate of the Iron City. No nie wiem. Open beta na razie. No dobra. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Corps. Korp, no, też założyłem. Kolejna world premiera. Hej. Hello, Inquisitive Fear. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily Okej, life. oni też są inaczej się Many bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. well, it's kind of like a career in video game development. Tak jakby, wiesz, jakby Death Stranding miał rower. So yeah, really just the exploitation. Też do kuriera. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and Wiesz co, człowiek się zawsze czegoś uczy nowego i Corps faktycznie wymawia się Core. Po prostu. Core? Tak. Tak, w każdym razie Google tłumacz mi mówi. Nie chodzi o 2 trupów, tak? Że ciała. S jest po prostu niewymawialne. Też TP jest takie ledwo. Max from Brena Games, a 2-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Myślę, całe życie. No muszę przyznać, że czasami język angielski ma dziwaczne wymowy niektórych słów. No, ja wiem co to jest. Grałem w demo. To jest ten... gra ekonomiczna łamane przez City Builder łamane przez gra romansowa. Bardzo fajne. Podobała mi się. Niestety nie doszedłem do tego momentu, w którym bym mógł poromansować z księżniczką z innego królestwa. Niestety się demo skończyło. Welcome to Fabledom. Fabledom. Sorry about the pigs. Takie spoko, całkiem spoko. Wygląda, jak mnie się gra też. Czy to jest chyba reklama, tak? Nie pasa. Swoją drogą, szkoda, że nie było żadnej, wiesz, Halo na tym pokazie Microsoftu, nie? To jest jednak taka... To wiemy, że tam powstaje szkolenia część, nie? Chyba powiedzieli oficjalnie, ale no pewnie za wcześnie, żeby coś pokazać. To jest taka marka, a oni jakoś nie potrafią jakoś porządnie wykorzystać tego. Kiedy będzie Gears of War Collection? Nie wiadomo. Naprawdę.
We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. To jest ten Mega Woman? Najwyraźniej. Ej, faktycznie, to bardzo podobne jest. Ciekawe, czy to... Nie, no to nie powiązane raczej z tym uniwersum, ale ta broń... Broń, dosłownie. No... A może powiązane? Czy nie? Był tu już, czy nie? Nie, nie było tu jeszcze chyba. Roguelike mode? Kurde. Ale tylko mode. Mode, no. Mega mode. To by Mega Woman. Nie, 30XX. Sure. Okay. Before we continue with Jest more Mega exciting Man, previews, słuchaj, I've Mega Woman. generated a simple tactic to improve the show's Dla revenue Boga. stream. Yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228 rights? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched and a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladin's rights? Did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean 23 rights. I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. O, Creepy Jars to ci od Green Hell. Tak, czytami. Mogę pisać Green Hellem, więc... Ale teraz będzie coś nowego, nowy projekt. Wreszcie. Green Hell 2? Nie kracz. Nowego by się przydało wreszcie, jakieś inne klimaty. Red Hell. Nie, jednak coś mocno odmiennego się wydaje. City Builder jakiś? Słońce gaśnie, czy... A jednak nie. Wręcz odwrotnie. Po takim czymś jest chyba... Koniec? Wybuch słońca? Czekaj, jak to... Biała dziura? Chyba coś takiego jest, nie? Nie pamiętam. Ja nie było tak źle, patrz, przeżyli. Naturalna kolej rzeczy. Jak gdyby nigdy nic. Ciekawe co to będzie. Teraz na niebiesko. Na Steamie już jest, tak? Tak, właśnie sprawdzam. O, to spoko gierka. Nad Mimi. No, zaczyna go od Mimi. To już było pokazane. Tak było. Chyba. Było. Było nawet mówić kiedyś w najważniejszych wydarzeniach, najważniejszych wiadomościach tygodnia potem. Chimera Survival z otwartym światem. Symulator budowania bazy. Przygodowe strzelanka, eksploracja. Czyli miks gatunkowy.
blocks our way. They see us as prey. Ignatia is their leader. You do well to exceed her. A to jest to od twórców Shadow Blade. No właśnie, Mimi. Jakie Shadow Mimi. Mimi. Shadow Tactics. Shogun Blade. Shadow... A co ja powiedziałem? Shadow Blade. Okej. Blade to jest Shogun, Shadow Blade. Mimi to jest, no. Niemieckie studio. Specjalizują się w taktykach. Zrobili Shadow Tactics, zrobili też Desperados trójkę i teraz robią to. Wygląda spoko. One mogli też zaszaleć, nie? Bo uniwersum takie magiczne, więc sporo ciekawych... Sporo premier, ale indyków, nie? Czy indyki, wiesz, no. Niektóre gra podwójna A na przykład nie są. Okazał. Kojarzę tytuł, ale tylko z nazwy. Nie wiem, czy Exo One to nie była czasem gra, w której lataliśmy takim dyskiem w różnych właśnie takich dziwnych, obcych środowiskach. Ale nie jestem 100% pewien. Będziemy jakimś takim dronem. Tak, to ta gra. Exo One to było takie latanie z płotkiem, można powiedzieć. A tutaj jeździmy po prostu. Exo Rally Championship. Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate. And to dawno nie today, pokazywali. just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay. We're also joined by Frost Giant's president and game director, Tim Campbell, here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Wierzę w was o negacie Blizzarda. Oh, Tim, Teraz I'm so Frost Giant. excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human Przyczynę RTS, po prostu zbudowanie bazy. Dawno nie widziałem. A się łezka bo pokręci trochę. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout, okay? It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. Especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by Że ten jest linia wzroku, ważna, istotna dość.
twist on Las the potrafi tactical się przerwać, może przechodzić przez nie. The light forest lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed blue to raid red's base, in which case red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to fajne. use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the light. Życzę im dużego sukcesu, żeby Blizzard puknął się w czoło potem. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's red up to? You're seeing red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of blue, who is... Dobra, od razu widać nawiązanie do StarCrafta. Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see red diving onto blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they Dobra, widzę, że dobrą grę mogą nam szykować dla fanów RTS-ów. Blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. O, można zniszczyć las, nieźle. Blast through them now, and blue's dodging these enormous shots, and we can also see blue swarming in from both sides. This is not looking good for red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. GG. Classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. No właśnie, bo oni oprócz takiego gameplayu artowego zapowiadają też sporo rzeczy innych, nie? I też jeszcze jeden taki chcieli, żeby to była taka podstawa do tworzenia przez fanów też różnego rodzaju rzeczy. Właśnie. You wishlist Stormgate on Steam, and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content. Nie możemy doczekać się StarCrafta 3, no to musimy go zrobić sami, tak? Kolejna taka gra, nie? Kolejna taka gra. Dostaniemy StarCrafta, który nie jest StarCraftem, dostaniemy Red Alerta, który nie jest Red Alertem. Nieźle. Problemem korporacji jest to, że oni jak znajdą złote jajko, które zarabia nie wiadomo ile, to olewają to, co też może dużo zarabiać, ale znacznie mniej mimo wszystko. Tak, no coś w tym jest, no. To już zdamy wszystko w ten jeden koszyk i... To jest japońskie? Znaczy, a nie wiem. Nie, to nie po japońsku. Nie, faktycznie nie. To brzmiało raczej jakiś wymyślony język. Co to jest? A, faktycznie. A, chyba wiem co to jest. Grałem nawet w demo. Albo coś bardzo podobnego. U mnie Pool Boys to było przede wszystkim Junction. Crazy. To Dying. A. Boomer Shooter. Grałem albo w to, albo w coś bardzo, bardzo podobnego. I ten House of the Rising Sun z tyłu. Nie wiem, czy to po to, ale grałem w coś identycznym stylu. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and
and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Okej. Czyli FPS. Chyba. Keep moving! We've taken a German opening! Schnell und halten! Kein Sensor! Eletlus? No, jakiś update po prostu. Kurde, ja jeszcze pamiętam Eletlus. To wygląda. Atomic. O, przygodówka. Chyba. Dymowcy. Ten, w ogóle Cartoon Network widziałeś? W tamtej grze? Nie. U góry po lewej stronie było Cartoon Network, to było najwyraźniej jedno z... Zresztą podobne było faktycznie, jeśli chodzi o stylistykę do takiej animacji. To fajnie wyglądał przed chwilą. No. Na farmy? You got it right. Okej, ta gierka wchodzi dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, tylko w tym miesiącu. Revival Recolonization. Będą dobre. Ta gra już była zapowiedziana. To jest gra o tworzeniu linii produkcyjnych. Zarządzanie produkcją też wychodzi w tym miesiącu. Good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial... Jeśli to było wcześniej nagrywane i to w całości naraz, no to musiała się cały czas uśmiechać. Websites in my trading model Może nie było. evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work, that's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Everyone I do it for you.
Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of free? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampire Survivors? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Jakieś nowe DLC, czy to chyba wyjść niedługo? Gowo. Nie, Microsoft tego nie chciał, Phil tego nie chciał. U siebie. Dziwne. Golden Devil, Cosmic Finger. Nowe postacie i tyle? Czy coś więcej widzisz? To jest update i jakieś nowe styly z tego, z losowymi wydarzeniami. Tak wygląda jakaś pełna losowość. Jak potrafią zmienić postać w trakcie. O, PG3. Literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. Ja też mam taki pomysł na postać i będzie on człowiek kapłan. Teraz uważaj, plot twist, wojny. Taki mam pomysł na BG3. One moment. Here you are, Sean. Nie. Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then Aż mi to przypomina. Zwariowane pomysły na sesji. the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse. No to będę takiego RPG z taką grafiką to bym pograł nawet. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. To było zabawne akurat, ale bardzo. Wszyscy zdewelowali. O rany. Are
incredibly O hard to make matko. in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to A make sure poczucie humoru Larianów po prostu. that the name of the game is Baldur's Gate. The city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can Nie wiem, dlaczego kotek cały czas łazi na biurko. And if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that Ciekawe, czy chociaż troszkę przypomina Baldur's Gate do tego z jedynki. Miasto, tak? Tak, tak. Na pewno. And it really felt good. W jakim stopniu? No, na pewno jakieś rzeczy musisz od razu rozpoznać. Wchodzisz tam, nie idę dla fanów. Ja wiem, ale chodzi mi o to, że czy w jedynce zachowano jakoś układ nawet. A nie, to wątpię, ale na pewno są jakieś takie znajome miejsca, znajome widoki. Na 100% się musi zdarzyć. Lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. it feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw fireball. all over it. During Tylko production, fireball we się felt zdarzają, like prawda? the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Kaśku się dobra gra. Miejmy nadzieję. Tylko czemu trójka w tytule? No dobra, przestanę. Nie, chyba się nigdy o to nie przestanę czepiać. Jak zagrać się spodoba, to ty przestaniesz. A, no dobra. Nie, i tak będzie, wiesz, to zupełnie gra inna. Powinien nazwać się po prostu Baldur's Gate nawet. Ale z ciebie hejter. Nie hejtuję, tylko wiesz. Nie hejtuję, tylko no. Tylko żeby to było, no. Nie jechało tak, bo to jest takie chamskie trochę jechanie na numeracji. Logalik? Kooperacyjny? Burnight. No, jeszcze jakieś małe premiery. Może na koniec będzie coś takiego mocniejszego. Okej.
Karate World. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time-risk tasks with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Coś na Unrealu 5 i to jeszcze nie pokazali wcześniej. Czy to chodziło o poprzednią grę? Nie, a to chyba co teraz pokazują. A tak, widać, że to. Survival horror? Kopie? Nie wiem, czy kopie, ale z kumplami na pewno jakimiś. A znowu. Multiplayerowy horror. A nie wiadomo. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. We gotta find the others, dude. Co się stało? Sprawdź, czy żyje gościa, nie. Krwawi i ten. Stoi w miejscu i nie sprawdzi nawet, czy żyje, czy nie. No nie wiem, czy to jest skopo. Chyba nie. Że kumpli się ma, nie? W sensie, że zaczyna się z No, kimś ludzi. możliwe. No to w takim razie jestem zainteresowany. Grupka przyjaciół. I can't believe Self it worked. Destruction Horror. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Zobaczymy. To też coś z cofaniem czasu chyba, nie? Co tam było takie, że ta takiego broń coś. tak sprawiała? Wyciągać je stamtąd jakoś. Ciekawe. We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Plotting course now. Sector locked in. Prawdziwy wojownik nie ucieka, tylko walczy. Czym? Zgasnący przed słońcem? Co to za gra jest w ogóle? Najlepiej było powiedzieć. Dobra, Czajka się zaczęła bawić moim telefonem. Wygląda trochę jak jakaś, nie wiem... powieść wizualna? Chyba, że... no nie wiem, czy ten... Na pierwszy rzut oka tak można uznać, no. Na Steamie już jest, okej. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world gonna fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, Okej, karcianka. Karcianka? Tak, roguelite. Stworzenie talii. To tego się nie spodziewałem. Taktyczny bitewniak, jakieś takie rzeczy.
City Builder? Bardzo Kingdom and Castle. Tą grafiką. Ale to wciąż City Builder. No, mam wrażenie, że branża trochę w miejscu stoi, jeśli chodzi o pomysły w grach. To indyki to się ale wyróżniają, ale no sporo takich gier z tego samego gatunku wychodzi. I nawet nie kombinują jakoś mocniej, żeby urozmaicić gameplay. No, takie życie wtedy. No bo to zawsze niebezpieczne są eksperymenty, nie? To jest dobry pomysł, przebić się. I na końcówkę premiery są jeszcze 10 minut, jeśli będzie trwało tyle co rok temu. Jeśli nie chcą zadrzeć z Capcomem. The Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia. THQ Nordic chyba pierwszy raz coś pokazuje, ale ma własną konfę w sierpniu, nie na początku. RTS chyba, nie? Nie wiem. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Znaczy, tak... Territory disputed by the Red. No wiem, co jak Jagged Alliance w czasie II wojny? To jest rzeczywistym. In a harsh winter. Faktyczne, nie? Far from our loved ones. Outnumbered by A Jagged Alliance jest turowy, czy nie? Turowy jest. Chyba. In order to survive. This is our last chance. Wygląda fajnie. No, To nie będą różnego rodzaju misje, gdzie po prostu idziemy sobie postrzelać, a czasami nie w nocy skradanie i tak dalej. A może bardziej jak komando z większym oddziałem. No, zobaczymy. Last Train Home. To o tych Czechosłowakach, które się... Koniec wojny w Rosji ten. Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, Właśnie, koniec wojny ich tam continue to uncover zaskoczył. records describing train passengers traveling homewards, To jest ciekawe. some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated. A, grałem w demo tego. A, no tak. Kojarzę nawet. Grałem, ale... nie wiem, nie byłem jakoś specjalnie zachwycony. Trzeba przyznać, że oryginalny pomysł mają na gameplay nawet i styl i to, co wszystko się dzieje tam. To jest okej, ale gameplay mi się jakoś nie spodobał. Właśnie tutaj się wchodzi tak z pokoju do pokoju, to mnie trochę wkurzało. Te lokacje były takie małe, wiesz, połączone drzwiami tylko i... Rozumiem.
Ale może pierwsza wersja będzie spoko. Nie skreślam jeszcze tej gry. No to pamiętam nad zdema. A wszystko wizualnie się prezentuje fajnie, trzeba przyznać, nie? No. Ale no, to demo mnie po prostu nie zachwyciło. To już poprawią się do premiery. No, wiadomo. To jest od New Blood Interactive. Tych wydawców, tych różnych takich mniejszych gier. Na przykład Dusk chyba to wydał, Dusk i... Can they push more, I wonder? They can't afford to sit back and relax now. Wiem co to jest. F1? F1 Manager 2023 albo 4. Po tym jak ostatnio postąpili z 2022 chyba nie? Szybko skończyli wsparcie. No to nie wiem czy gracze będą zachwyceni tym tytułem, czy będą chcieli go kupić. Jeszcze, że cena ma być wyższa. Jeszcze jest wyższa cena, no come on. Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified Kilka owners. To mnie. segments of our audience demographic. 2 miliony, tak. Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber market. Smart, very smart. I'm just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica Likes in Space with a trailer for Breath Edge 2. Seksualizacja kobiet, co to ma być? Breath Edge 2? Jednak nie skończyłem. Nie wiem czy skończę kiedykolwiek. Co będzie teraz? Breath Edge? Tak? Jak kosmiczny survival z kurczakiem? A. Breath Edge chyba. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Znaczy teraz lądujemy na jakiejś planecie jednak. No właśnie, a tam było w kosmosie. Znaczy no, wszystko jest w kosmosie, ale wiesz o co mi chodzi. No. Przestrzeni kosmicznej, może tak lepiej powiedzieć. To daleko nie pojechał. Briefy chyba ostatnio gdzieś rozdawali za darmo, czy mi się wydaje. No właśnie. Ciekawe, nie pamiętałem tego. Jest i kurczak. Moment, tam dziewczynę z pierwszej części uwalniamy jednak? Ratujemy ją? Myślę, że to skam jakiś. Nie chcę mówić, że to ma to farmę, ale tak podejrzewam. Tu się coś buguje. Ludzie się bugują. Pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo przyjaźnie i fajnie, ale może być to jakaś mroczna tajemnica, mroczna... Glitcholandia, o! No. Zaczyna się. Dobra, interesuję się tym. O kurde, próba walka. Tego człowieka z czerwonym szalikiem gdzieś już widziałem. Tak? Bloomtown. Fajnie, to jest taki system, nie? Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts.
I don't understand that sentence. Jeszcze minutę i zadrą z Capcom. Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Może Capcom ten daruje im. Tak nie mam ciekawe pokazania chyba. Hologryf. Tower House. To jest ta bomba na koniec, myślisz? Może jeszcze coś będzie po tym, nie? Nasz stream sprzed roków pokazywał 2 godziny i 8 minut, ale nie, już to było jeszcze z komentarzem, jak wcześniej zaczęliśmy przed czasem. Завітайте в Лазуровий порт. В нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку банушу хочу. Йой, то ж ресторан, а не корчма. Може ресторан бути найліпшим? Wielkie, podróżujące mechy. No tak, alternatywna historia i to Austro-Węgry. Austro-węgierscy żołnierze ruszają na jakąś obcą, wiesz, tą planetę. Jestem ciekaw, fajnie by było, jakby każda postać mówiła w swoim języku. Jego, wiesz, była z innej części Austro-Węgier. Mówiła w swoim języku. No wiesz, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraińcy, Węgrzy, wiadomo. Austriacy, ale także Rumuni, Bułgarzy chyba nie jest. Wieloosobowy sand, wieloosobowe, sieciowe PvP, Słoweńcy. otwarty świat FPS. Zobaczymy. That's a little literal, don't you think? But what if we had Dune like Awakening. costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as Grand finale i pokazują grę, która już została pokazana. Don't worry about it. To jest ten grand finale już? We can skip the costuming. Coś takiego mówił. Nie wiem. All we have for grand finale. Not you, like the real Frankie. Tak mi się wydawało w każdym razie. Not a computer. Oh man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the Dune dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Okej, zabawne nawet. Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening. Właśnie podpadli tym Capcomowi. A, tu wcześniej pokazywali jakąś strategię chyba A nie, pokazali wcześniej, czekaj no. To Microsoft Flight Simulator. Ten taki, latający. Tak, no to był update kawałek. Właśnie, a jeszcze pokazali jakąś Dune, czy nie? Bo tutaj mamy te MMO chyba, nie? Od Falcomu, od twórców Conana. Conan Exile, czy jak to się nazywało? Massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in
politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. So when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet Ej, in the deep desert. dobra, wiesz All you co? have is a knife Oni nikomu nie muszą podpadać, bo Capcom ma chyba dopiero jutro, jutro na pojutrze. Pomyliłem się? You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up the Faktycznie. cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. Well- And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble. No, wiesz, no of a spojrzałeś na 12, nie? O północy, no to... in Dune Awakening. To znaczy, że chodzi o następny dzień. My name is I 13 o północy, nie? To źle oni podali. Ten. 12 na 13 północ, tak. Ej, dobra, za każdym razem się zastanawiać, czy robimy dzisiaj live z tego. Bo nie ma. Nie, i tak nie było w planach, nie? Nie było. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and Dobra, ale to jest multiplayer. to create a seamless sandbox combat experience. Mo And survival. finally, we have expression and customization. Bardzo mnie interesuje. It's really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we Ja wiesz, no, jest dużo fanów tego typu w gatunku, nie? Nam nie podpada za bardzo, ale... It's really about play the way you Gdzieś want tam to play. są Do you podobno. want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into A można 4 zmieniać parts. rozmiar tak jak w Think of wykonaniu them as Excel? Survive, protect, expand, control. Nie tylko w Cyberpunku chyba też jest ta opcja. You're up against the planet itself and you're clinging on to life. In the protect phase, Bardzo istotne. you've gathered some stuff. Gość you ma might have a koszulkę z tego. base, but you also want to make sure Helsinger? that nobody else comes to take it away from you. So you try to build defenses and make sure that your base is Nie? in the clear. Nie wiem. Then nie wiesz? in the expand phase, you Znaczy look nie ma against logo, więc nie wiem. and you see that A others no have postać jest A chyba... takiego typu grafiki to widziałem różne podobne, nie? Ale Niekoniecznie powiązane. To jest postać z Helsingera. Co poza? To się nazywało Helsinger. To ta metalowa gra rytmiczna, strzelanka? Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. Ale nie powiedzieli, czy będziemy mogli w grze zażyć przyprawę. I co przewidywać? Ruchy graczy z przeszłości? Przykład. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, Dakota, the guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but
He also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye bye. Bye bye. 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 Dobra, pa. Nie będzie ostatniego trailera, jakiegoś takiego rodzaju bomby. Nie. Camera speed. Hold on, my lips are sweating. Okay, here it comes. Okay, here it is. Everyone quiet on set. Here I come. This is the big moment. Okay. I co sądzisz o tej konferencji? No spoko było. Jest fajne gry nawet, trzeba przyznać. Pokazali ten właśnie. Pokazują grę, pokazali grę od Frost Giant, nawet nieźle. Takie spoko, nie? W sensie no, nie spodziewaliśmy tutaj, ja się nie spodziewałem przynajmniej żadnych dużych tytułów, więc wszystkie przyjemnie były ten. No wiem, ale jakoś tak mnie wymęczyła trochę ta konferencja, muszę przyznać. Może dlatego, że to druga dzisiaj, którą oglądamy, ale też mi się wydaje, że Future Games Show było trochę lepsze. Było lepsze, zdecydowanie. I ta tutaj wiesz, 2 godziny trwało. A za dużo komedii było chyba w międzyczasie. Za mało trailerów, nie? To było nawet zabawne, ale było zabawne. te wywiady niekoniecznie, to takie te dłuższe. Tak strasznie późno, nie? O północy. Do północy doszliśmy, o 22 do północy. Wiesz, w Ameryce nie jest wcześniej. No u nich jest wcześniej zdecydowanie. Ale było spoko, no. Takim spoko, nie? Znaczy i tak się do Microsoftu nie, żadna konferencja nie ma szans podskoczyć, bo Microsoft pokazał najlepsze gry, nie? No to prawda. Najwięcej i najlepiej to będzie TST, najlepsze, więc nie ma szans. Nikt z nimi. Jeszcze gdyby to oni pokazali teraz Principle 2, to by było. No. No i tutaj mam dowód na to, że to było nagrywane wcześniej. Poza tym. Poważnie. Dlatego nie musiałeś cały czas uśmiechać, widzisz, że ty się nie martwiłeś o nią. Nie musiałeś cały czas uśmiechać. No dobra. Już mogę wyłączyć podgląd. I tutaj też ich mogę wyłączyć. Dźwięki. No dobra. Tak chyba kończymy. To było całkiem fajne, całkiem spoko. Nieźle. Całkiem dobry rok. Nie? Microsoft chyba podniósł cały ten rangę wydarzenia całego tego Summer Game Festu, tak? Bo to wszystkie te wydarzenia są częścią tego wielkiego Summer Game Festu. Jeśli dobrze rozumiem. Tak, ten pierwszy to był Opening Night. No okej, było fajnie, ale jeśli chodzi o zaskoczenia, to tylko dla mnie jedno było, to Principle 2, takie wiesz, że wow. Tak, no nie było takich zaskoczeń, takie wielkie zaskoczenie było, faktycznie. No i muszę przyznać, że na drugim miejscu takim zaskoczeniem jest nowa gra In Exile, przypominająca Bioshocka. A sam to jest sporo takich gier. I wow nie było, ale było bardzo dużo dobrych gier, więc nie. Tutaj PC Gaming Show też było całkiem sporo. Dobry towar. Mi się podobało. No nic. Jeszcze chyba, nie wiem, czy robimy w poniedziałek? Jutro? Jutro chyba z Ubisoftu robimy o 19. Tak, dobra, Ubisoftu jeszcze. Jak ktoś będzie miał ochotę, to niech wpadnie o 19 Ubisoft. Tak szczerze wahałem się trochę co do tego Ubisoftu, bo znamy tą firmę, tą Ubifabrykę, ale no ten dzisiejszy zwiastun Star Wars mnie trochę zaintrygował i muszę przyznać, że jestem ciekaw, co to jest. Tak, może pokażę jakiś gameplay. No, zobaczymy. Tak czy inaczej, z naszej strony to wszystko. Chciałem podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka. Leci cały czas, więc zostaw chwilę. Muzyka? Oj, wyłączyłem. Oj ty. Oj, wyłączyłem Zepsułeś. wszystko. Zepsułem, przykro mi. Czyli bez muzyki. Dziękujemy. Do jutra.